Rotel RX1603. Największy amplituner tego producenta. Waga około 30 kg. Długość, czyli głębokość około 60 cm z podłączeniem. Mocy wyjściowej jeszcze nie sprawdzałem w danych katalogowych. Jednak jest to konstrukcja jakby podzielona na dwa bloki. Pierwszy blok jest to tuner radiowy plus wszystkie moduły wejściowe. Drugi mamy końcówki mocy z zasilaczem. Potężny transformator toroidalny. Myślę, że o mocy około 1,5 kW, jeśli nie większej. Dwa kondensatory o pojemności 22 000 mikrofaradów o bardzo niskiej impedancji na napięcie 80 V oraz odpowiednie radiatory dla odpowiedniej mocy. Producent, patrząc chyba na praktyczne użycie tego urządzenia, zrobił wszystkie podłączenia od góry. Ciężko sobie wyobrazić, żeby taką maszynę wyciągać z szafki, w której sobie ona stoi, żeby podłączyć jakiekolwiek zewnętrzne urządzenie. Od spodu zasilacz napięć pomocniczych i cały zestaw przełączników. Wszystkie przełączniki praktycznie są firmy Alps. Nie są one jakieś takie high-endowe. Powiedziałbym, że standardowe przełączniki, standardowe potencjometry. Na przykład w Rotelu wzmacniaczu RA1412 użyte są potencjometry do głośności. Potencjometr jest użyty Alpsa, seria RK, czyli drabinka rezystorowa. Tak samo są drabinki rezystorowe przełączalne do regulacji barwy dźwięku, jednak wzmacniacz RA1412 jest troszkę bardziej high-endowym sprzętem. Sprawdzenie sprawności amplitunera. Na generatorze FM ustawiłem 107 MHz, plus na donośnej jest dołożona częstotliwość 1000 Hz. Dokładnie 400 Hz, nie 1000 Hz. Robię troszkę głośniej. Sprawdzam zgodność pokrycia się częstotliwości nadawanej z częstotliwością zgodną z odczytu ustawienia na skali. Jest to prawie 108 MHz, czyli mamy brak pokrycia częstotliwości z odczytem na skali. Przy 107 nie ma w ogóle odbioru. To jest test częstotliwości z górnego zakresu. Zmienię teraz na 90 MHz. Mamy jakieś 90,5. Następna rzecz. Test zera detektora można zrobić w ten sposób, że zmniejszę czułość, poziom sygnału wyjściowego z generatora. Dam troszkę większe wzmocnienie. I w zasadzie od razu widać, że zero detektora też jest źle ustawione. Czyli tuner wymaga kompletnego zestrojenia. Następna kwestia, to co widać od razu, żarówki do wymiany. Zawsze trzeba wymienić cały komplet, bo nigdy nie wiadomo, kiedy taka stara żarówka może ulec przepaleniu. Przełączniki. Na wejście AUX podałem 1000 Hz. Przełączam na AUXa i przełączniki. Tak są uszkodzone, że wystarczy puknąć. Już dzieją się dziwne rzeczy. Też podczas przełączania pstryka w głośnikach, trzeszczy do zrobienia. Potencjometry barwy dźwięku działają w zasadzie prawidłowo.
można wywnioskować, że amplituner był używany na praktycznie dwóch wejściach. Najwięcej na FM-ie i na wejściu AUX. Wynika z tego, że tak powiem, degradacja diod świecących. Najsłabiej świeci dioda pod FM, AM i gramofon 1 najmocniej, troszeczkę gorzej pod gramofon wejście 2 i pod AUXem. Czyli ktoś używał tego amplitunera najwięcej słuchając po prostu radia. Potencjometr głośności jest całkiem niezły, nie trzeszczy, nic się z nim praktycznie nie dzieje. Przełącznik muting też wymaga naprawy. To by było tak w skrócie, jeśli chodzi o szybką ocenę usterek. Jeszcze jedna usterka to jest do wymiany włącznik sieciowy, który został jakoś mechanicznie uszkodzony i cały jakiś jest niesprawny, lata na boki i góra-dół. Też należałoby go wymienić. Zgodnie z obowiązującym prawem powinno się te wszystkie energetycznym, elektrycznym czy bezpieczeństwa, nie wiem jak to określić, powinno się te wyłączniki wymieniać w urządzeniach, w których są zastosowane jednobiegunowe na dwubiegunowe. Tak, aby one odcinały całkowicie zasilanie na fazie i zerze urządzenia. Wtedy eliminujemy przy wyłączonym sprzęcie całkowicie możliwość jakiegokolwiek przebicia na obudowę. Prawdopodobnie jeszcze tak jak wcześniej jeszcze odsłuchałem tuner FM, pomimo dobrego teoretycznie dostrojenia, wysokiego poziomu sygnału, załóżmy, że mamy tutaj duży poziom sygnału na poziomie nie wiem, 70 mikrowoltów, przykładowo 90 MHz. W szczególności słychać to po ustawieniu na standardowym radiu, załóżmy, które sobie ustawimy RMF FM, tak jak ja testowałem. Ten dźwięk pomimo włączenia sygnału stereo, ustawienia 0 detektora jest harczący. Wskazuje to praktycznie na złe dostrojenie częstotliwości pośredniej. Producent jednak, tak jak mówiłem, pomyślał o tym, że urządzenie można rozebrać na dwa niezależne bloki. Blok tunera i przedwzmacniaczy elegancko oddziela się od części z końcówką mocy i zasilaczem. Jest to chyba z myślą o serwisantach, bo trudno byłoby takim 20-kilogramowym klockiem łatwo obracać. A tak, przynajmniej tu mamy 20 kg, a druga część waży, myślę, około 5. Jest zdecydowanie łatwiej dla serwisu. Teraz mogę pokazać z tyłu wejścia głośnikowe. Jest to troszkę lżejsze niż w całości i przede wszystkim mniejsze. Tutaj zostało to wejście uszkodzone, a w tym miejscu brakuje plastiku. Urządzenie również posiada nóżki gumowe od tyłu, jak również 6 nóżek plastikowych od spodu. Można stawiać w dowolnej praktycznie pozycji pionowo lub poziomo. Tranzystory mocy zabezpieczone siateczką. I potężne kondensatory wielkości praktycznie szklanki. Blok mocy od Rotela 1603 jest już wyczyszczony. Przyszła kolej na naprawę. Wszystko muszę rozebrać na kawałki, żeby dostać się do tych dwóch kondensatorów. Następnie sprawdzić ich pojemność, ewentualnie wymienić. Tutaj mam jeszcze uszkodzone gniazdo, jedno nie ma plastikowej nakładki.
drugie jest wyrwane, też te gniazda trzeba wymontować, to naprawić, tutaj ewentualnie z innej sztuki założyć popsuty element. Na płytce tej znajdują się jeszcze od spodu przekaźniki przełączające głośniki. Przy tak dużych mocach są to też przekaźniki na duże obciążenia. Też trzeba sprawdzić, w jakim stanie są ich styki, żeby się nie okazało później, że przy dużych mocach ten przekaźnik nie będzie przynosił tego prądu, jaki powinien i sprzęt będzie niewykorzystany i będzie grał nieprawidłowo. Pozostało jeszcze zmierzyć pojemności tych wielkich kondensatorów, które mają 22 000 mikropojemności. Mam do tego miernik Fluke, mostek RCL, który pozwala na pomiar pojemności do 100 000 mikrofaradów. Dobrze, tak jak już wspomniałem na początku, że jest to podzielone na dwie części. Kluczyk spadł. Część audio typowa, wejściowa z blokiem mocy, bo inaczej naprawienie takiego klocka, który ma ponad pół metra na pół metra, jest dość złożone. No niewygodne przede wszystkim. Ładnie zrobiony do serwisu, wszystko się rozkłada bez większych problemów. To mikro na 80 V. Dziewięćdziesiąt i 3. Ideał. Nie ma sensu nawet go wymieniać. Jeszcze druga sztuka. To 3 mikro, 102,4 dokładnie, idealny. Wracają na swoje miejsce. I analogicznie z drugiej strony tak samo trzeba je sprawdzić, w razie czego wymienić. Przy okazji wyszła jeszcze jedna usterka, tak dziwnie wyglądały bezpieczniki, troszkę krzywo włożone, no więc trzeba je poprawić. Okazuje się, że ktoś chyba nieumiejętnie wyjmował i tak rozgiął oprawki, że po ponownym dotknięciu rozleciały się na kawałki. Jakbym tego nie zauważył, teoretycznie mogłoby wszystko kontaktować, natomiast prąd przepuszczony przez bezpieczniki byłby mniejszy, wszystko by się grzało i mogłoby wystąpić iskrzenie w tym miejscu. Jak widać, wszystko trzeba sprawdzać w urządzeniu, które ma tyle lat i nie wiadomo przez kogo i jak było eksploatowane. Wartości bezpieczników powinny być 10 A. I najciekawsze jest to, zaraz zobaczę co tu jest określone, jaka jest wartość. Jeden ma 3,15 i pozostałe są dziesiątki. Czyli wartości bezpieczników się zgadzają. Bezpieczniki są oryginalne, przynajmniej tak wyglądają. Natomiast oprawki wymagają przynajmniej częściowo dwie wymiany. Część tunera i przedwzmacniacze. Wymaga jeszcze czyszczenia, mycia. Przedtem jednak jeszcze trzeba to troszeczkę
rozmontować. Tutaj, patrząc na te elementy, takie mam wrażenie, jakby ktoś wypryskał już to jakimś środkiem do naprawy potencjometrów. Chociaż patrząc na przełączniki od tej strony, nic na to nie wygląda, żeby taka operacja była przeprowadzona. Wszystko do zdemontowania na części pierwsze praktycznie do zera. Parę minut rozkręcania i tak to wygląda. Pozbywam się tego frontu. Trochę dla mnie jest to dziwne. Nie sądzę, żeby fabryka użyła takiej ilości oleju do przełączników, żeby aż tutaj ten olej był widoczny i wyciekał. Całość już jest wyczyszczona, odkurzona. Pozostaje teraz tak, rozmontować ten zestaw przełączników. Nie będę wylutowywał całości z płytki drukowanej, bo nie ma takiego sensu. Akurat są tak skonstruowane, że dość łatwo wyjmuje się z nich środek. Następnie wymontuję wszystkie przełączniki, wszystkie potencjometry, czyli praktycznie cały ten rząd. Przyczyną złego działania przełączników jest właśnie to. Skorodowane styki. Wezmę wacika. Jak widać, czyszczenie wacikiem niewiele daje, ale są na to inne metody. Przełączniki, potencjometry wymontowane. Rozmontuję tutaj jedną sztukę. W takim stanie są styki. Blaszki kontaktowe oczywiście troszkę wykonane z innego materiału. Nie korodują, nie śniedzieją, więc można je pominąć. Są bardzo ładne. Natomiast element, po którym się poruszają, jest w okropnym stanie. Potencjometry naprawione. Przełączniki prawie, część już zmontowałem, część jeszcze zostaje do zmontowania. Tak wygląda po czyszczeniu. Blok wzmacniacza gotowy. Blok przedwzmacniacza i tunera zmontowany. Przełączniki zrobione. Wszystko elegancko na miejscu. Teraz muszę wszystko zespolić razem z powrotem i przystąpić do wszelkich koniecznych regulacji, czyli zestrojenia tunera, ustawienia wszystkich pozostałych parametrów zgodnie z tym, co podaje dokumentacja serwisowa. Czynności obracania będą już utrudnione ze względu na wagę całego zespołu. Montaż jest prosty. Wtyczki, parę wkręcików i wszystko będzie zmontowane. Tuner mam już zestrojony. Zacząłem ustawiać parametry końcówki mocy i okazuje się, że muszę rozebrać praktycznie tą całą część na kawałki, ponieważ potencjometr od regulacji 0 DC jest uszkodzony. Wystarczy tylko go po prostu dotknąć i mamy trzaski w głośniku. Nie da się w ogóle nic wyregulować. Żeby to wymienić, trzeba wyjąć cały blok z tranzystorami, wymontować tą płytkę i dopiero wymienić PRK. To są takie prace, których by się nikt nie spodziewał. Przypadki w życiu bym nie przypuszczał, że będzie
potencjometr uszkodzony. W drugim kanale wszystko się powiodło i jest w porządku. Następne pół godziny zabawy. Remont amplitunera zakończony. Jedyny nieoryginalny element to potencjometr do regulacji zera DC z prawego kanału. Wszystkie pozostałe elementy 100% w oryginale, no z małym wyjątkiem. Wymieniłem kilka kondensatorów na płytce zasilacza, ale zastosowałem pełnosprawne, używane, identyczne z dawców. Stan sprzętu optycznie perfekt, elektrycznie i elektronicznie również tak samo. Podłączyłem generator, podałem jakiś sygnał około 1000 Hz. Żadne przełączniki nie mają prawa tutaj trzeszczeć. Potencjometry, wszystko super. Ustawione mam 101 FM. Zero detektora. Wszystko działa tak jak powinno być. You can relax doing the just of life. That's right, 'cause it's true. You need. Na temat dźwięku się nie wypowiadam. Nie jestem audiofilem. Każdy, kto wybiera sprzęt, nie powinien się sugerować tym, co podają dane techniczne, karty katalogowe, tylko po prostu taki sprzęt osobiście odsłuchać. I najlepiej w takich warunkach, jakich rzeczywiście używa w domu, w takich warunkach, w jakich ten sprzęt będzie działał i oczywiście z takim zestawem głośnikowym, którym dysponuję. Wtedy jest dopiero możliwość doboru urządzenia. Amplituner ma duże możliwości regulacji barwy dźwięku pod tym kątem, że oprócz standardowego tłumienia czy regulacji tonów niskich i wysokich ma możliwość też uwypuklenia lub przytłumienia określonych częstotliwości. Załóżmy, mam tutaj 5 kHz, 400 Hz, 200 Hz i 2,5 kHz. Jak również można zrobić wyłączenie wszelkich możliwych regulacji, wtedy mamy totalnie płaską charakterystykę. Together you know what the last one must be. Baby, so that's true. Honor and happiness. And one thing more. Ze względu na to, że sprzęt dysponuje ogromną rezerwą prądową, czyli bardzo dużym zasilaczem, co się przekłada na dużą moc wyjściową, dla osób, które posiadają małe głośniczki typu monitor, zdecydowanie takie osoby powinny używać włączonej funkcji muting. Jest to minus 15 dB, co w przypadkowym przekręceniu gałki głośności na 50% mocy oszczędzi ich głośniki. Włączona ta funkcja. Przykład, jak to działa. Włączone, wyłączone. Przy ustawieniu dużego poziomu nieumiejętne pokręcenie, załóżmy tym czy tym, przy małym zestawie głośnikowym może doprowadzić do spalenia przetworników.